Zobaczcie, cudowny jest ten chłodnik. Teraz tylko posolimy. Za te buraczki będziemy robić chłodnik, ale wiecie co, jest przepiękne lato w Polsce, gorąco, we Włoszech tak samo. Mamy masę owoców, warzyw i możemy robić różne rzeczy, więc zabieram się do naszego wspaniałego chłodnika. Zobaczysz, jak ja go robię. Do przygotowania będzie nam potrzebne przede wszystkim litry maślanki. Ja używam maślanki, śmietany, jedno małe opakowanie śmietany kwaśnej, 18%, 2 ugotowane jajka, sok z jednej cytryny, pęczek rzodkiewki, 1 ogórek, 1 ząbek czosnku, pęczek koperku i oczywiście w roli głównej buraczki, młode buraczki, pęczek buraczków. Przede wszystkim buraczki musimy umyć, obciąć to wszystko, pokroić w kosteczkę, no i liście też zaraz zobaczycie, jak to robię. Tak, tu obetnę, tutaj to obetnę, one już są umyte i po prostu je musimy obrać z tej skórki. Obieramy każdy jeden buraczek. Polecam rękawiczki, bo będziecie mieć czerwone ręce. Dobrze, że w porę założyłam. Obrane buraczki kroimy w taką średnią kosteczkę. Łodygi dobrze myjemy, płuczemy, żeby nie było piasku. Do tej wysokości obcinamy nasze łodyżki. Liście też pokroimy, ale wrzucimy pod sam koniec. Najpierw to pokroimy. Też tak na średnią właśnie taką. O, no, w ten sposób. Tak, o, można widać. W ten sposób kroimy nasze łodyżki. Teraz będę szatkować liście. Przygotujmy sobie pół litra przygotowanej wody gorącej. Liście już są poszatkowane, ale żeby nie były długie, to jeszcze tak można w ten sposób zrobić. O. I teraz wyciskamy sok z jednej cytryny. Będzie nam potrzebna szczypta soli, znaczy się pół łyżeczki też. Zapomniałam powiedzieć na początku. Do garnka wrzucamy nasze pokrojone łodygi. Tak. Teraz dodamy nasze pokrojone buraczki. Zalejemy to gorącą wodą, tak, no żeby zakryć składniki. O, tak, troszeczkę, nie za dużo, tak pół litra tej wody. Tu pokażę, widać, może widać. I teraz wlewamy sok z jednej cytryny, dodajemy pół łyżeczki cukru. Ok. No i teraz przykrywamy i gotujemy. Gotujemy tak może z 10 minut, zobaczymy. Na koniec wrzucamy nasze liście pokrojone. Teraz zabieram się za rzodkiewkę. Rzodkiewkę częściowo obiorę i pokroję w kosteczkę. Obiorę tak, w ten sposób. O. I teraz ją sobie pokroję może tym nożem. Taką średnią kosteczkę. I tak wszystkie. Ogórka ja sobie obieram. Minęło 10 minut. Ja wrzucę teraz moje pokrojone liście. Wszystko to wrzucimy. Tak pogotujemy, ja wiem, z 5 minut. Tak wam powiem, żeby tak się nam zagotowały te liście. Ok. Rozwaliłam tyle. No tak pięknie to wszystko zamieszam. I tak właśnie jak powiedziałam, pozostawię na 5 minut, nie dłużej. Liście szybko się gotują, one nie muszą być rozgotowane. Będą miały taki piękny zielony kolor. Oj, gorące. Botwinka już jest ugotowana. Po 5 minutach rozłączyłam gaz, wyłączyłam, a teraz dalszą ciąg przygotowania pokażę. Botwinka, żeby szybciej ostygła, wstawiłam do zimnej wody do zlewu. Do miski wlałam śmietanę, teraz dodaję moją maślankę. Trzepaczką to wszystko rozbełkocę.
Dodam przeciśnięty czosnek. Kto lubi, może pokroić czosnek. Ja teraz dodam moje wszystkie pokrojone warzywa. Dodamy koperek. I to wszystko zamieszamy. I jak ostygną nam buraczki, wlejemy nasze buraczki, a później doprawimy. Jajeczko pokroję. Buraczki już są ostudzone i teraz przełożę do mojej tutaj właśnie, do tej maślanki. Ostrożnie. Oj, muszę jakoś inaczej to zrobić. Zobaczcie, jaki cudowny czerwony kolor dzięki tej cytrynie, bo na początku dodałam cytryny, teraz to wszystko zamieszam. Oczywiście, zobaczcie, cudowny jest ten chłodnik. Teraz tylko posolimy. Gdzie jest ta sól? Tutaj posolimy. Popieprzymy. No i muszę spróbować, czy trzeba więcej pieprzu czy soli. Zaraz to spróbuję. Jeszcze soli. I teraz taki chłodnik pozostawiamy na pół godziny w chłodnym miejscu, czyli w lodówce. Chłodnik już jest gotowy. Zobaczcie. Piękny, czerwony. Teraz jajeczko tu jest wrzucone. Idealne. I wiecie co? Dzisiaj jak jest tak gorąco, to normalnie rewelacyjny. Idę do Was, jak zwykle Aleksandro, riprendi mi. No idę do Was i będę przy Was próbować. Witajcie. Dzisiaj zrobimy super deserek truskawkowy. Taki deserek możemy zaserwować na każdą okazję. Do garnka dałam 2 galaretki cytrynowe i rozpuszczam w 600 ml wrzącej wody. Taką galaretkę wstawiam do zlewu z zimną wodą, mieszamy. A tutaj mam drugą galaretkę truskawkową i rozpuściłam w 300 ml wrzącej wody. Obie galaretki wstawiłam właśnie do zlewu z zimną wodą, żeby mi się szybciej ostudziły. Tutaj do tej miseczki szklanej daję 2 jogurty truskawkowe, czyli 250 ml i dodaję ostudzoną galaretkę cytrynową. To wszystko ładnie zamieszałam i teraz do tego właśnie płynu wkroję kilka truskawek. Tutaj mam dosłownie 6 truskawek. Możecie nawet i więcej wkroić, jak Wam się podoba. Ja po prostu takie duże truskawki mam i teraz, kochani, to wszystko wlewam do moich szklaneczek na deserek. Ja mam 6 szklaneczek takich większych o pojemności 250 ml. Wlewam tak więcej niż do połowy, można powiedzieć. I tak przygotowane szklaneczki z właśnie tą galaretką i truskawkami wstawiamy do lodówki do stężenia. Ja akurat trzymałam 1,5 godziny. Taki deserek możecie też wlać do jakichś tam salaterek, w zależności jakie właśnie macie pojemniki w domu. Wszystkich nowych widzów jeszcze raz zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania i do subskrybowania moich innych kanałów. Linki na te kanały znajdziecie pod filmikiem. A ten deserek możecie zrobić też teraz na Dzień Matki. I tutaj ja wstawiam do lodówki na 1,5 godziny i zobaczcie, teraz ściągamy tę właśnie folię aluminiową. Przykryłam po to, żeby deserki nie przeszły zapachami z lodówki i polecam właśnie, żebyście przykrywali czy folią aluminiową, czy jakimś serwetką. Teraz wlałam tamtą galaretkę truskawkową, tą, którą wcześniej rozpuszczałam. Ona troszkę stężała i wkrawam do tej galaretki truskawkowej właśnie kawałki truskawek. No to zużyłam kilka truskawek i ponownie przykrywam moje szklaneczki, wstawiam do lodówki na 1,5 godziny do stężenia. No i teraz się widzimy, jak będę próbować. A teraz Wam powiem, jak smakuje ten rewelacyjny deserek truskawkowy.
No jest przepyszne. Pyszne, buonissimo, buonissimo, veramente buonissimo. Róbcie taki wspaniały deserek dla całej rodziny, a rodzina Was pokocha. Zróbcie taki deserek na Dzień Matki, na Dzień Dziecka, na Dzień Ojca, na Dzień Chłopaka, na każdy dzień. Taki deserek możecie zrobić. Dziękuję za uwagę. Jest mi bardzo miło, że mnie oglądacie, że subskrybujecie, komentujecie. Dzięki Wam tylko ten kanał istnieje. No cóż mogę powiedzieć, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, nie wiem o której godzinie mnie będziecie oglądać. Jeszcze powiem po włosku, buona giornata, ciao a tutti!